Przyznać się, który to? Któryś na pewno. Bo aż 42% Polaków notorycznie wyrzuca duże ilości żywności. Szkoda zarówno kasy, jak i zaśmiecania planety. Mamy wystarczająco dużo śmieci i bez tego, żeby jeszcze marnować jedzenie w naszych własnych domach. Dlatego dzisiaj opowiem Wam, jak można przedłużyć świeżość jedzenia, odpowiednio przechowując je w lodówce. Partnerem odcinka standardowo jest marka Fresh Logistics. Zanim zajmiemy się tą przyjemną częścią, czyli robieniem przemeblowania w lodówce, zmuszę Was do remanentu i sprzątania. Teraz będzie bardzo wyrafinowana porada specjalisty. Trzeba w tej lodówce posprzątać, czyli wziąć najpierw wilgotną ściereczkę, później suchą ściereczkę i pobzierać wszystko dokładnie, bo lodówka wilgoci za bardzo nie lubi. Dlatego najpierw sprzątamy na półkach, a później sprawdzacie, czy wśród tych rzeczy, które już w lodówce były, nie ma rzeczy przeterminowanych albo takich, które zbyt długo pozostawały otwarte i na pewno już straciły świeżość. No to bierzemy się do roboty. Pokażę Wam na przykładzie, jak zorganizować sobie przestrzeń w lodówce. Nie chodzi też o to, żeby się doktoryzować z lodówkarstwa, ale warto pamiętać, że temperatura różni się w lodówce w zależności od półek i najcieplej jest w tej szufladzie, i to jest miejsce na warzywa i owoce, oraz na drzwiach. I tutaj uczulam, jeżeli dostajecie jakieś leki na receptę, które muszą być przechowywane w warunkach chłodniczych, to sprawdźcie sobie, czy przypadkiem tam nie jest zalecana temperatura od 2 do 5 stopni, bo jeśli tak, do drzwi lodówki, choć odruchowo pasowałoby tam położyć leki, wcale nie są optymalne, ponieważ na drzwiach jest około 10 stopni. I tutaj można przechowywać takie rzeczy, które nie są podatne na działanie tych wyższych temperatur, jak na przykład jajka, oleje, ale oczywiście nie wszystkie, bo nie wszystkie oleje lubią być chłodzone, mleko, jakieś keczupy, sosy i tak dalej. Tutaj warzywa i owoce, ale jeszcze w kolejnym odcinku Wam powiem, które warzywa i owoce nie lubią lodówek. A co się dzieje tutaj od góry? W zasadzie na tych półkach panuje dość podobna temperatura, ona może być ciut niższa na tej środkowej półce i tutaj radziłabym się skupić na tym, żeby położyć nabiał, wszystkie twarożki, serki wiejskie i tak dalej, czyli te, które lubią robić się trochę kwaśne nawet jeszcze przed upływem daty przydatności do spożycia, tak będzie po prostu bezpieczniej. Na górze mogą być sery, zresztą jogurty też, bo bakterie lubią sobie te wyższe temperatury, nie będzie żadnego problemu z tym. A żeby ktoś mi się tutaj zaraz nie zaczął awanturować w komentarzach, no to na przykład sery. Dlaczego one mogą być w zdrowej lodówce dietetyka? No wcale nie dlatego, że czekoladę z niej schowałam, żebyście się mnie nie czepiali, tylko dlatego, że one są dobrym źródłem wapnia, one są smaczne, one są fajnym uatrakcyjnieniem smaku kanapek, sałatek i nie ma czegoś takiego jak produkt tłuczący albo produkt odchudzający. To wszystko zależy od dziennej podaży kalorii i nie można się fiksować na jednym produkcie. Na przykład jeżeli ktoś kocha ser, a zrobiłby sobie dietę bez sera, no to wiadomo, że to nie stanie się jego stylem życia i to nie ma najmniejszego sensu wówczas. Zapamiętajcie sobie, najniższa półka w lodówce, najniższa temperatura w lodówce. I to jest odpowiednie miejsce, żeby przechowywać świeże mięso i ryby. Tutaj jest najmniejsze ryzyko, że straci świeżość szybciej niż byśmy tego chcieli. A co do ryb, warto mieć je w lodówce, niezależnie od tego, co różni internetowi znawcy by Wam mówili. No to mamy na przykład takie instytucje jak Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, który mówi, że nawet kobiety w ciąży powinny spożywać 2 porcje ryb po 150 gramów w tygodniu, bo to nadal jest bardziej korzystne niż potencjalnie szkodliwe dla zdrowia. Dobra, zamykamy już tą lodówkę, bo przebywanie w pobliżu otwartej bezpieczne dla zdrowej diety nie jest. Wiadomo, że zawsze jest większe ryzyko zjedzenia czegoś, a też wahania temperatur nie sprzyjają prawidłowemu przechowywaniu żywności, więc jeżeli mielibyście awarię prądu, to nie otwierajcie lodówki. Im dłużej ona pozostanie zamknięta, tym większa szansa, że ta temperatura zostanie chociaż trochę zachowana. Ja jestem realistką i zdaję sobie sprawę z tego, że sam fakt niemarnowania jedzenia to jest kropla w morzu potrzeb i zadań, które powinniśmy wykonywać na rzecz naszej planety, ale jednocześnie wierzę też bardzo w zasadę małych kroków. Na tej zasadzie pracuję ze swoimi pacjentkami i w ogóle kieruję się nią w życiu i uważam, że małe kroki wykonane przez rzesze osób mogą dać znacznie więcej niż działania garstki zapaleńców, którzy są bardzo zdeterminowani do prowadzenia super ekstra eko życia. Także jeżeli nie wiecie, od czego zacząć, to może choćby od tego, żeby nie marnować. Zapomniałam powiedzieć Wam jeszcze jednej rzeczy, a zupełnie przypadkiem w mojej lodówce czekała na mnie kamera. Jeżeli kupujecie produkty, to zawsze zwracajcie uwagę na to, czy faktycznie wszystkie mają taką samą datę przydatności do spożycia. A jeżeli okaże się, że nie, no to wiadomo, te, które mają najkrótszą datę, dajecie z przodu, żeby szybciej po nie sięgnąć i żeby się nie zmarnowały na tyłach lodówki. No, to już wszystko.
Dziękuję Fresh Logistics za dostarczenie produktów swoich klientów.